Friendly User Experience. Jak z tym wiatrem? Potrzebowałem miejsca, w którym wieje. O cholera! Może nie gdzie jest aż tak ślisko na glinie, ale to jakby gratis. I potrzebowałem takiego czasu, żeby mi za godzinkę, półtorej zaszło słońce, więc wyrwałem się z roboty na chwilę, zrobiłem sobie przerwę i podjechałem nad Wisłę, bo muszę sobie przetestować jedną rzecz przed weekendem, a w międzyczasie pomyślałem, że wykorzystam to dobrze. O ja! No trochę ślisko. Wiedział, to bym wziął czekan. I zapytam was też o zdanie. Chodzi o dźwięk i o obraz, bo sobie testuję jedną rzecz, a żeby nie testować tego na wypadzie z Bondem, ekspedycję na Nowy Cypel planujemy i chciałem zobaczyć obrazek z tego tutaj, co sobie testuję. Helikopter jakiś. I będziecie musieli podpowiedzieć, czy jest spoko, czy nie jest spoko. Ja, którędy tu iść? Chyba nieposionym. Nieposionym, man! A że jestem, jak wiadomo, człowiekiem, który najbardziej we wszechświecie i okolicach ogarnia YouTube'a, to ostatnio dokonałem pewnego odkrycia. Mianowicie odkryłem filtr na YouTubie, który pozwala filtrować komentarze zawierające pytania. Tak by było lepiej, nie? I postanowiłem, bo wiecie, robienie tego, jak to się mówi, Q&A, to jest zawsze takie trochę sztuczne, nie? O, zadawajcie mi pytania, coś tam. Nie wiem, czy mi to do końca pasuje, więc sobie przefiltrowałem te komentarze w związku z odkryciem i pomyślałem sobie, że co jakiś czas, zależy ile tego będzie, sobie będę tak nagrywał po prostu odpowiedzi na pytania wasze z komentarzy, takie, które albo się powtarzają, albo takie, które się mogą innym przydać, tak myślę. Mogę się mylić. Dyszę, bo się spieszę, nie? Bo no, mogłem trochę wcześniej wyjść, cholera. Dobra, damy radę. To będzie odcinek testowy tego, ale zawierający odpowiedzi na pojawiające się pytania, które sobie przefiltrowałem, nie wiem, przejrzałem może z 2 miesięcy, może trochę ponad. Porobiłem sobie screeny, mam je w telefonie, więc chodźmy, znajdźmy gdzieś miejsce, gdzie można przycupnąć. Chciałbym też zmienić mikrofon, podłączyć. Zobaczymy, czy będzie różnica w dźwięku. To jest dźwięk zintegrowany, że tak powiem. A zaraz będzie z rodziaka. Tylko wiecie. Chodźmy odsapnąć, wziąć łyka napoju, bo Helena mam zawał. Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. Ale kurde, źle nie jest. Człowiek tęskni za słońcem, nie? W taką pogodę. Może? Muszę się nauczyć tak nagrywać. Tu druty niestety. Ale tu słoneczko, a tu nie wiem, czy widzicie. Czekajcie, bo sam nie widzę. Ale tu jest dostrzegalnia Peposz na górce. Fajna, taka oldschoolowa, z cegły jeszcze. Tutaj rezyduje bielik często. Ja kiedyś fociłem, nawet gdzieś mam tą fotkę, bo to chyba taka najfajniejsza bielika, jaką zrobiłem. To on sobie tutaj zawsze na tych suchych gałęziach przycupnie. Pewnie sępi tutaj głównie na pola, bo łatwe żarcie i dobrze widać. Czy bieliki mają sokoli wzrok? Takie liche 45 minut pewnie nam zostało. Dobra. Znajdźmy miejscóweczkę. Oj kurde, coś tu się działo chyba po tej wichurze, bo ona inaczej wyglądała trochę. Zaraz bielik nie będzie miał na czym siadać. Cholera, jak tak dalej pójdzie. Ta stabilizacja. Chyba spoko, co? Ciekawe, czy pierdyknę w końcu w to błoto, nie gębą. No wiem. Słychać ten dźwięk. Dobra, podłączam mikrofon i pogadajmy o... Ale kolorki chyba spoko, co? Teraz mam przypięty mikrofon i powiedzcie, kiedy jest lepszy dźwięk.
O, jeszcze zaczęło wiać, ale mam pod bluzą, więc powinno być spoczko. Musimy porozmawiać o waszych pseudonimach, nie? Na YouTubie, bo niektóre ciężko przeczytać, przynajmniej mi. Rakanikszu 6144 zapytał mnie pod filmem z gleby ostatniego biwaczku w zeszłym roku. Marku, co to za podłoga pod tarpem? To jest po prostu stara, z wyrwanymi oczkami Plandeka, albo Milteka, albo MFH. Teraz nie pamiętam. Na pewno jest 2 na 3 metry. Na pewno jest trochę za duża i powinienem ją sobie przyciąć. Można z niej zrobić spokojnie dwie takie podłogi pod tarpa, albo pod materac, nie? Albo pod karimatę. Ja ją noszę, bo po pierwsze, jak śpię na karimacie czy na materacu, teraz ostatnimi czasy to na materacu, ale jak mi zjedzie na przykład śpiwór czy coś, żeby się nie umoczyć. Po drugie, trochę mi chroni materac, nie? Jak kładę ją pod materac, to ją właściwie składam na pół jeszcze, żeby była podwójna warstwa. Dostałem od Jarka Thermaresta i nie chciałbym, żeby coś się z nim stało, tym bardziej, że jest petarda ten materac, nie chciałbym go uszkodzić, a nowego nie chciałbym też kupować. No nie wiem, ile teraz kosztuje ta Plandeka, bo ja ją mam od lat. Ona się jako Plandeka nie nadaje, bo miała zabite oczka, które przy pierwszym wieszaniu się powyrywały, ale jako podłoga pod Plandekę właściwą jest bardzo spoko. Ona jest lekka, można ją zwinąć naprawdę w taki rulonik, który zajmuje mało miejsca, jest lekka. Ale może być cokolwiek, nie? Może być taka Plandeka, wiecie, do okrywania na budowie, taka szeleszcząca. Ona jest wkurzająca, bo jest szeleszcząca. Ja dlatego używam tej, bo między innymi nie szeleści. No jest mniejsza po zwinięciu, takim jeszcze ciasnym, ale może być cokolwiek, byle nie przełaziły przez to właśnie jakieś tam patyki, czy szyszka, czy coś, szczególnie właśnie jak się śpi na materacu. To głównie dlatego, żeby jak zjadę ze śpiworem, żeby nie był mokry, żeby też graty sobie odłożyć, wiadomo, nie? Zawsze dobrze mieć trochę podłogi suchej pod tarpem, szczególnie jak tam się uwalacie nie wiadomo gdzie, gdzieś tam na mokrym mchu, czy na jakichś liściach. Dobrze jak ma oczka na rogach, żeby sobie to przypiąć jak wieje, czy coś, żeby to się wam nie przesuwało, nie uciekało. To jest też dobry pomysł. User, ojej, nie przeczytam, ale może będę wrzucał screen. Mam pytanie, chcę namówić moją ślubną na bytowanie w Borach we wrześniu. Jak się zgodzi, to będzie nasz pierwszy raz. Jak ślubne i wasz pierwszy raz, to trochę późno, czy nie? To dobre miejsce? Chodzi o sytuację awaryjną. Czy masz doświadczenie z taką formą wypoczynku plus pies? Pozdrawiam, Sebastian. O, Sebastian. Bory to jest najlepsze miejsce na wszystko, tak naprawdę, więc uważam, że z dziewczyną, czy żoną, czy narzeczoną też jak najbardziej. Jakby się nawet coś wydarzyło, to w Borach jest 1000 miejsc, gdzie można sobie zaplanować tak pobyt, czy wędrówkę, czy miejscówę, że będzie fajnie, będzie na uboczu, będzie spokój z ludźmi, nawet w sezonie turystycznym. Jest kupa takich miejsc. Zresztą jakby co to, jak do mnie napiszesz, to chyba Ci napisałem pod komentarzem, że jak się odezwiesz tam trochę wcześniej, to mogę podpowiedzieć, czy tam pomóc zaplanować, jakby były kłopoty. Wiadomo, można posmakować takiej raczej namiastki dzikości, no bo to w Europie to w ogóle ciężko o tego typu historie, ale tak, a jednocześnie w razie jakbyś coś stało, jakby, nie wiem, żona chciała tam się ewakuować, czy zmienić miejsce, czy coś, to też sobie ogarniecie, także nie ma problemu żadnego. A czy próbowałem z psem? Parę razy z nie swoim psem byłem, ubolewam, bo bym chętnie z własnym popróbował. Może się powinienem za to wziąć, w końcu uczciwie. Kurde, łażenie z psiurem po lasach to by było też fajna rzecz. W sumie nawet na solówki to by była taka nie solówka, nie? No, marzy mi się. Ale wciąż mamy takie obiekcje, że pies to też obowiązki, a nie chcielibyśmy dawać plamy, nie? Z opieką nad psem, więc wiadomo, wyjazdy, coś tam, ale są dziadkowie w razie czego, nie blisko. Zrobiłbyś kiedyś recenzję noża Mod 01, w sumie jeżeli chodzi o noże polskiej produkcji, to ten jest niemal legendarny. Moda 01 dla chłopaków z Survival Techu kiedyś na początku pierwszą wersję robił na pewno Tlim, a teraz wydaje mi się, jestem prawie pewny, ale tak na 95%, że robi Wołodia, LKW Knives. Ja nie proszę nikogo, żeby mi wysyłał sprzęt do testów i tak dalej, nigdy tego nie robiłem i nigdy nie zamierzam tego robić, to się nie zmieni. Mógłbym pewnie Pawła poprosić, nie? Supera, żeby nawet mi pożyczył do pomacania. Często do mnie piszecie, a zrób reskę tego, zrób reskę takiego plecaka, jakąś ostatnio się tam Savotta przewijała. Nie proszę o sprzęt, nie odzywam się do firm, żeby mi coś tam wysyłały, bo klauzula sumienia, a z drugiej strony mnie po prostu nie stać, nie? Żeby kupować te wszystkie rzeczy, bo po pierwsze wymagałoby to ogromu pieniędzy wydanego co miesiąc, a po drugie no, musiałbym to gdzieś trzymać albo używać i sprzedawać używane. To chyba ciężkie do zrobienia. No też się staram wybierać tak, nie? Żeby nie wydawać kasy swojej niepotrzebnie, czy żeby walnąć ząka. O, czasem się zdarzy. No ale też, żeby jak coś tam recenzuję, czy oceniam, no to też, żebyście wy później nie wydawali pieniędzy. Jak ktoś mi nie wierzy, zawsze może kupować wszystko sam, nie? I sprawdzać. Bo to czasami się tak zdarza, nie? W komentarzach, że o, to sponsorowana recenzja.
no to kupuj wszystko sam i macaj, nie? Albo kupuj to, co ja recenzuję i sprawdzaj, czy oszukuję. Mogę się postarać, pokombinować, żeby załatwić moda 01. Zobaczę, co da się zrobić. Romeczek X517, witam. Czy mógłbym poprosić o nazwę tego hamaczka z zawieszeniem? I to jest pod filmem... ze smokiem. Tam były od Flyhamaka trihagersy z łupislingami i Flyhamak mi uszył kiedyś taki długi 3,5 metrowy hamak, ale on jest taki mały, bo jest bez moskitiery oczywiście. Czyli to jest taki na lekko. Ale nie wiem, czy bym szedł w hamak bez moskitiery w tej chwili. Ludzie często pytają zimą: o, hamak z moskitierą, a co ty, boisz się robaków zimą, czy komarów, czy coś, ale moskitiera to nie jest tylko bariera przed komarami, ale też trochę, mam wrażenie, podnosi komfort termiczny. To raz, a dwa, że że właściwie w większości tych hamaków się moskitiera nie wypina, ale to co, mieć dwa na zimę bez? Nie, mi zresztą wydaje mi się, łamane przez jestem przekonany, że jest cieplej, nie? Jak się zapnę w hamaku z moskitierą. Pamiętam, z jakiego był materiału, ale leciuteńki faktycznie, nie? Jak tam komuś zależy na wadze i na objętości w plecaku, to petarda. No ale brak moskitiery dla mnie to jest zdecydowany minus. Latem oczywisty, a zimą też. Daniel WB5BT. Hej, można wiedzieć, jakich koszul używasz? Poliester, bawełna, wzory mi bardzo odpowiadają. Najczęściej to widzicie pewnie tak, taką flanelę bordową, to jest Vortexa. Ta zielona to jest Regatta, ona jest taka trochę ocieplona, to sobie kupiłem. Z krasnoludem jakoś to załatwialiśmy, bo to było jakoś w Regacie w Gdańsku w sklepie. Ona jest fajna, tylko jest na zatrzaski i tam mi z 2 razy odpadł zatrzask, ale to przez to, że pracownia, no to sobie nabiłem sam zatrzaski. To jest petarda, jest taka cieplutka, fajna. A to brązowe to dostałem od żony, chyba na gwiazdkę albo na urodziny, teraz nie pamiętam. Takie grube, bo to jest właściwie, to wygląda jak koszula, ale to jest taka kurtka bardziej też ocieplana. Z zewnątrz ma polar, ta brązowo-czarna w kratę. To jest Dickies, ona się chyba Portland nazywa. Wiem, że kiedyś, jak mi żona ją kupowała, to kosztowała 130 zł, a teraz to kosztuje bliżej chyba 300. No ale to też było ładnych parę lat temu. No jakby kosztowała prawie 300, to żona by nie kupiła na 100% na prezent. Emilia Kwiatkowska, 7730. Kiedy ostatnio byłeś w Campinosie? Warszawka zaprasza. Ostatnio, jak byłem w Campinosie, to nagrywałem solówkę, spacer, jak byłem z Piotrem. I nie byłem później już w Campinosie. A chętnie bym zaliczył z noclegiem, tylko ja w zasadzie, jeżeli chodzi o Campinoski Park Narodowy, to nie znam miejscówek na legalne biwakowanie. Pewnie są jakieś, nie? Wyznaczone czy coś, a nielegal odpada, nie? W Parku Narodowym, bo też klauzula sumienia, więc nie. Ale chętnie bym się wybrał. Jak macie jakiś pomysł, to zapraszam ja do zaproszenia takiego konkretnego. Mi się ostatnio Biebrza marzy strasznie. I w ogóle tam Suwalszczyzna jeszcze, bo jak gadaliśmy nawet ostatnio z Przemasem, że byliśmy, ale tak żeśmy się nie nażarli. W tym roku mam nadzieję, że tych miejscówek takich nowych będzie więcej, więc jest na liście, nie? Byłeś tam? Nie, ale jest na mojej liście, jak 3/4 świata. Robert VT3SI. Marku, gdzie kupić takie okulary z etui? Je kupiłeś? A to jest pod EDC. No ja kupuję Bolle Solis. Ostatnio się szarpnąłem, w zeszłym roku albo 2 lata temu, na tą wersję polaryzacyjną. W ogóle mam wrażenie, że trochę mniej się rysuje. Może ma jakąś powłokę czy coś. Ale nie pamiętam, gdzie je kupiłem. W Militariach? One chyba nie były w etui, bo etui to ja używam od Arctic, które zgubiłem w borach w tleniu, pamiętam dokładnie. Bolle chyba jak kupowałem, to były w takim woreczku tylko, takim miłym w dotyku czarnym woreczku na sznurek. Co jest takie, w samochodzie można je przechowywać w tym, ale tak naprawdę do plecaka to bez sensu. Do plecaka to musi być sztywne etui. Wiem, co mówię, też ze 2 pary załatwiłem, nie? Bo włożyłem bez etui gdzieś tam w klapę coś, a później zapomniałem i na pewno nie jestem osamotniony, nie? W tym temacie. Grzegorz Rubin 2251. A ja mam pytanie, jak sobie radzicie w zimę, w nocy, jak się zachce siusiu, a nie chce się wyjść z hamaka? Czy może są jakieś turystyczne toalety itp.? Ostatnio widziałem butelkę, Pee Bottle się nazywała, gdzieś tam jakiś patent, taka składana, że chyba góra i dół była sztywna, a środek był, nie wiem, z silikonu czy z czegoś. Ale radzimy sobie właściwie w sposób klasyczny, czyli z uwagi na to, że ostatnio Wam powiedzieliśmy chyba Zizer, że z sikaniem nie wygrasz, to radzimy sobie tak, że zaciskamy zęby i wyłazimy, żeby się nie męczyć. Z sikaniem faktycznie nie wygrasz, a to jest tylko męczarnia, która i tak może się zakończyć w jeden, jedyny możliwy sposób. Nie? Wiem, że niektórzy nie wychodzą z hamaka, tylko sikają pod hamak. Jak tylko się obudzę, na przykład chce mi się siku, za przeproszeniem, przepraszam wszystkie kobiety, które oglądają, że tak rozmawiamy na ten temat, ale widzę też często, że ludzie mają ten problem, albo zagwozdkę chcąc zacząć. Po prostu wyłażę z hamaka, zamykam śpiwór, żeby mi się nie ostudził do końca. Odchodzę do obozu, robię co mam zrobić, wracam, odpinam śpiwór i włażę z powrotem. Ostatnio wiecie, co zrobiłem? Wstyd się przyznać, ale to zrobiłem z lenistwa, nie? I prawie zapłaciłem wysoką cenę w Wizerach, na śniegu. Wylazłem, miałem te budki od wydry. A ja mam jakieś takie stare sprzed kilku lat i one są podszyte kordurą. Wylazłem i w tych kaputkach mówię, suchy śnieg, mocny mróz, nic się nie roztopi, to nie wrócę z mokrymi kapciuszkami i najwyżej jeszcze otrzepię, zanim wlezę do hamaka. Na tym śniegu ta kordura
Wy się cieszcie, że Marek wciąż nadaje, bo mogło być różnie. Pożałowałem bardzo szybko, że lenistwo, czyli nie założyłem, chociaż nie wciągnąłem butów, bo ja też zawsze tak robię, że rozwiązuję buty, wkładam sznurowadła do środka, żeby nie były mokre, bo to obrzydliwe później je zawiązać, takie nieprzyjemne. No i jak muszę wyjść w trakcie spania, znaczy w przerwie zasadniczo, no to po prostu wkładam, już nie zawiązuję nic, tylko wkładam takie rozwiązane i tyle. Już od jakiegoś dłuższego czasu nie walczę. Po prostu się poddaję, no może to źle i może mało rycersko, ale jest jak jest. Nie, tutoriala jak sikać nie wychodząc z hamaka też raczej bym się nie spodziewał, przynajmniej tutaj. No dobra, przerwa, bo muszę zobaczyć czy oświetlenie, bo nam zachodzi tu mocno. No będę wracał po szaremu na pewno, cholera, po tej glinie. Tu tylko przeszkadzają te słupy i te kable, nie? Ja wiem, że prąd jest potrzebny, bo on idzie do miasta, ale byłoby ładniej, jakby tego tu nie było. One buczą strasznie, bo to jest jakaś wielka linia z wielkim prądem i jak jest mocny mróz, to buczą te kable trochę. Jojek 19 pyta, co sądzicie o zwierzętach, a dokładnie wilkach w lasach? Wybrałem się na biwak ze znajomym i pod obóz podchodziły nam wilki, po zaświeceniu latarki uciekły. Nie widziałem sylwetek, słyszałem wycie, piski itp. Czy sądzicie, że takie spotkanie może być niebezpieczne? Jak zachowujecie się w takiej sytuacji, jeśli zdarzyła Wam się podobna sytuacja w trakcie biwaków? Z wilków mam wrażenie, się zrobiła w ogóle jakaś taka chyba półpolityczna dyskusja, nie? Są różne frakcje i chyba nawet mi się o tym gadać nie chce, nie? Publicznie. Ja mam swoje zdanie. Patrzę na wiadomości przez własny pryzmat. Nie miałem doświadczeń złych. Znaczy ja mam złe doświadczenia w tym kontekście, że maks na co mogę się nadzieć to tropy, bardzo świeże i najczęściej na skrzyżowaniu odchody. Newsy nie dość, że filtruję, to jeszcze prawdę mówiąc unikam. Aż mi się nie chce wierzyć, nie, że podeszły. Może bardziej bym strzelał, jeżeli słyszeliście jakieś tam piski czy coś, to może psy. Jeżeli miałbym się obawiać, to dużo bardziej obawiałbym się jakichś watach zdziczałych psów. Ale nie jestem fachowcem, nie? Adama ze Spychowa trzeba by było zapytać od wilków, on jest specjalistą. Te wypadki chodzą po ludziach. Można chodzić po ulicy i może ci pierdyknąć samochód, to możesz i spotkać wilka. No ja się starałem parę razy, albo nawet parę set, ze skutkiem marnym niestety. Pod filmem z Izer K3 Ensei Kensei może? Pyta panowie, jak na takim wypadzie dba się o higienę. Zmienia się bieliznę, najczęściej w hamaku, co jest takie może nie najwygodniejsze, ale przynajmniej jest odrobinkę intymne, nie? Jak się jest w ekipie. I używa się najczęściej wilgotnych chusteczek. No, nie bierze się prysznica, jak jest cieplej, to albo się moczy ręcznik, dlatego też staramy się biwakować przy wodzie, nie? Bo można się zawsze opłukać wieczorem, rano, zęby umyć po ludzku. Ale tak naprawdę to często, tym bardziej zimą, no ta higiena jest ograniczona, nie ma się co dziwić, nie? Dlatego po powrocie zawsze jest taki, wiecie, pod prysznic w domu wygrodzony pas. Na boki nie można schodzić, tylko trzeba się po drodze rozebrać i od razu pod prysznic. No ta higiena zazwyczaj jest ograniczona, mniej lub bardziej, ale jest. I to nic dziwnego, że włóczyki po kilku dniach, no pośmiarduje, nie? Ale to jest dobre, bo na przykład jak się wchodzi wtedy do McDonalda w Jeleniej Górze po powrocie, po kilku dniach, to nawet jak są kolejki, no to jest się trochę taki człowiek się czuje jak VIP, nie? Bo się robi dookoła, wiecie, pusto. W sumie polecam. Dlatego staramy się trzymać w kupie wtedy i jak śmierdzimy, to równo, więc właściwie nikt nie ma do nikogo pretensji. No szczerze, jest jak jest. Rafał Ruczyński pyta, mam takie amatorskie pytanie, no, nie ma pytań amatorskich. Jak wygląda z wodą sprawa na 2 czy 3 noce, jak się zabezpieczyć? No my planujemy o tyle, że patrzymy na źródła wody i najczęściej bierzemy filtr, no bo na 3 dni, tym bardziej latem, no to ciężko nosić ze sobą zapas wody na cały wyjazd, tym bardziej, że trzeba ją uzupełniać, a im więcej wysiłku, kilometrów i tak dalej, tym trzeba więcej pić. Jak idę w pojedynkę, to biorę Sawyera, chociaż ostatnimi czasy, tam nie wiem, od roku czy 2 kupiłem sobie, on się nazywa Lifestraw Flex, z bukłakiem i filtruję sobie, po prostu nabieram brudnej wody do bukłaka i czekam, bo sobie leci tam do nalgenki czy do innej butelki i tyle. Więc u mnie 90 pewnie parę procent obskakuje filtr. Tak jak zimą w Izerach czy coś, no to gotujemy po prostu, nie? Bierzemy wodę z potoków i gotujemy. Staramy się, żeby faktycznie przypilnować, żeby się gotowała minutę i tyle. Kiedyś używałem częściej chyba tych tabletek z chlorem, ale mi strasznie nie smakuje woda, jak jest chlorowana, bo ona tak śmierdzi i smakuje jak woda z basenu. Okropne to jest i nie lubię po prostu. Tam podbramkowo to wiadomo, nawet wybielacz by dał radę, czy jodyna, nadmanganian potasu, no to są wszystko takie środki, można powiedzieć, awaryjne. Tabletek używałem chyba kiedyś były Katadyna i Javel Aqua. Mam nawet jeszcze tam w paru miejscach po parę sztuk, ale to tak mówię awaryjnie, bo nie znoszę tego smaku wody z chlorem. Wolę przegotować.
No wiadomo, no i jest kłopot, jak się tam gdzieś pobiera z takich miejsc, gdzie blisko są pola czy coś, no bo to gotowanie zamiast pomóc, to zaszkodzi. Odparuje woda, a syfy zostaną jakieś tam chemiczne nawozy, czy jakieś tam te spływy z pól, no to wtedy filtr i to też nie każdy, bo nie każdy filtr czyści, to też trzeba pamiętać, nie każdy filtr czyści zanieczyszczenia chemiczne. A LifeStraw Flex, on ma wkład węglowy, bo Sawyer nie wyciąga tych zanieczyszczeń chyba chemicznych. No, on tylko tam drobno ustroje, bo on działa na zasadzie mikromembran. Chociaż jak masz wątpliwości, to ja bym na minimum, jeżeli na 2-3 noce, to bym targał nawet jakiś tam może bułkłak 3-litrowy, czy coś, żeby to minimum minimów mieć przy sobie, jeżeli się martwisz, że nie wiem, nie znajdziesz źródła wody albo coś, bo no można podejść survivalowo, nie? Robić transpirację z drzew, czy destylację z ziemi. Rozmawiamy o komfortowym włóczeniu się, a nie o sprawach takich ze sztuki przetrwania, no bo to wiadomo, tam to się trzeba pogimnastykować, ale też myślę, że tak naprawdę to mały odsetek ludzi to praktykuje tak na co dzień, nie? Czy w tych swoich wypadach. Od czasu do czasu fajnie się pobawić, my też się czasami pobawimy, no wy tego nie widzicie, bo wtedy nie bierzemy ze sobą sprzętu, bo się uświnimy i umęczymy i nawet nie byłoby czasu. Reasumując, żeby też ten film nie miał godziny, to moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest dobry filtr do wody. Nie? O, znowu K3 Ensei pod plandeką, pod solą. Zapytał, zamówiłem sobie taką samą, ta linka do zawieszenia, z czego jest z dynamy, jak długa oraz jakiej średnicy. To jest zwykła linka, ona ma chyba 2 mm. Ale ostatnio się czaję, bo muszę sobie zrobić zestaw do plandeki na glebę i chcę nagrać film, bo naoglądałem się też o tych różnych cięciwach i tak dalej i chyba mam najbardziej uniwersalny, wygodny i niezbyt skomplikowany do przygotowania zestaw, nie tylko do hamaka, ale też właśnie do plandeki na glebie i mam chyba kilka takich uwag, które mogą Wam się przydać, to raz, a dwa, trochę mnie wkurza to, że ten Cam Jam, które myśmy kupowali po 17 zł, teraz kosztuje chyba z 65 zł. Chciałbym nagrać film, żebyście nie wydawali tej kasy, bo teraz to już bez sensu chyba wydawać na tego Cam Jama pieniądze. Widziałem ostatnio, ktoś chyba gdzieś wrzucił linka do podróbek na Ali, ale nawet te podróbki kosztują tam chyba z 6 dych. Jak to kosztowało 17 zł, to było spoko, bo ułatwiało sprawę, ale pomyślałem, pokombinowałem, pooglądałem różne opcje, pomyślałem nad własną i wkrótce, na pewno, bardzo wkrótce, a może to nagram nawet jak będę z Bondem w Borach, taką cięciwę Wam pokażę z zawieszeniami uniwersalną i uważam, że niezależnie od tego, czy śpicie w hamaku z plandeką, czy śpicie pod plandeką na ziemi, a nawet jeżeli śpicie w namiocie, na przykład montowanym na kijkach trekkingowych, to może być dobra opcja. Jeszcze zobaczymy, bo zamówiłem brązowy parakord, zamówiłem mikrokord, żeby prusiki się na przykład lepiej zaciskały, nie? Na parakordzie. Pokombinujemy, ale to zrobię dedykowany film, bo sam chcę sobie ją zrobić, chcę sobie sprawdzić, czy mam rację w kilku miejscach i wtedy sobie pogadamy. Aktualnie moja linka niezmieniona od lat to jest Cam Jam, z drugiej strony mały Spinner, stopery, które mi się wytarły, więc używam kawałków sznurka z prusikami, a linka ma 2 mm. Zabawa, warzywnik, permakultu 4118 pyta: hej, czy jest opcja zabrać się z Tobą kiedyś na jakiś biwak? Jestem początkującym biwakowiczem, czy dałoby się kiedyś ugadać na jakiś wypad lasu na Brzuszkraft? Pozdrawiam, Wojtek. Też pozdrawiam. Robiliśmy ostatnio inwentaryzację sprzętu, który jest w kanciapie taki dodatkowy, że można wykorzystać. Tam brakuje chyba jeszcze 2 elementów. Ja wciąż tak naprawdę nie mam dobrego pomysłu na to, jak tą sprawę rozgarnąć, bo nie chciałbym nikogo potraktować jakoś tak, wiecie, niesprawiedliwie. Nie chciałbym też się nadziać na kogoś, z kim nie chciałbym spędzić weekendu w lesie, no bo taka jest prawda, nie? Różni są ludzie. Mi ostatnio przyszło do głowy, że chyba trochę bezpieczniejszym pomysłem, żeby to tak przetestować i zacząć, byłoby wzięcie do lasu kogoś na przykład z dzieciakiem, nie? Jakiegoś, nie wiem, ojca z synem, albo matki z synem, albo matki z córką, obojętnie, tylko chodzi o to, żeby był rodzic i dziecko, I może od tego byśmy zaczęli, tylko też dzieciak by musiał być taki już trochę kumaty. Też nie chciałbym sam z kimś iść zupełnie. Chciałbym mieć kogoś swojego do pomocy, czyli Bonda, Przemasa, kogoś takiego, wiecie, zaufanego, żeby też pomógł, żeby przypilnował to, jak się zabiera kogoś tym bardziej doświadczonego, to jest to też odpowiedzialność i trzeba się z tym liczyć, nie? To tutaj trzeba akurat znienawidzona dorosłość, ale trzeba trochę przyzwoicie i tak odpowiedzialnie podejść do tematu. Nie zapomniałem o tej sprawie. Chcę, żeby ten rok też był rokiem zabierania nowych do lasu i zarażania. Ale muszę to poukładać tak, żebym się komfortowo z tym czuł, nie? Żeby tego nie robić na siłę, bo to też by było bez sensu. To tak samo jak kogoś zabierać na siłę do lasu, tak samo zabierać kogoś na siłę do lasu. No wiecie, o co mi chodzi. Pracuję nad tym, pracujemy razem, bo chłopaki są moimi konsultantami, żeby było dobrze, no. I w końcu dojdzie do tego. Mam nadzieję, że lada chwila, to nie, że w czerwcu czy coś, nie? Chciałbym, żeby to jeszcze przed wiosną kalendarzową się wydarzyło pierwszy raz. Tylko też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że takich pytań i na maila, i wiadomości na Facebooku, i na Instagramie, i komentarzy na YouTubie naprawdę są, myślę, że
Myślę, że jak powiem, że setki, to nie przesadzę, więc muszę jakoś rozgarnąć jeszcze, nie wiem, system zgłoszenia się, kogoś będzie trzeba wybrać, na pewno ktoś się poczuje, nie wiem, niesprawiedliwie potraktowany, czy że olany, czy coś, no ale to też, wydaje mi się, że jest to oczywiste, że nie da rady tego zrobić ze wszystkimi i tak dalej, bo mi życie nie starczyło po prostu, nie? Ja jeszcze mam rodzinę, pracę, no muszę to rozgarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Grzegorz Gawron pod filmem z ostatniej gleby napisał super film. Proszę o info, jak zdobyć takie wiertło do drewna. Skąd najlepiej link? Ja zamówiłem na Allegro ja zamówiłem Boscha, bo one mają dobre te piloty. Da się namęczyć, żeby wywiercić dziurę. No ale da się wywiercić dziurę. One są dużo lżejsze niż te takie ślimakowe, bo te ślimakowe są cholernie ciężkie. I ono kosztowało, ja zamówiłem chyba 20 i 24 i one kosztowały po 18-20 zł. Wpiszesz wiertło łopatkowe do drewna Bosch, to wyskoczą. A ono ma końcówkę do mocowania normalnie tego heksa, więc odbity to nawet taki, myślałem o tym, tylko że to też już by było ciężkie. Taki uchwytek do gwintowników, ten skręcany, też by pewnie zrobił robotę, tylko no już z tym wiertłem to by też ważył swoje. Lukin TK pyta, cześć, pytanie mam, jak to jest z tymi hamakami zimą? Czy rzeczywiście łupy i trihagersy zamarzają często? Pytam, bo widzę, że niewiele osób zimą wybiera tak mi się wydaje, hamaki jako nocleg, tylko bardziej gleba. Nie, że ja nie umiem czytać, tylko po prostu muszę sobie, wiecie, przesuwać długie komentarze. Czy naprawdę taka podpinka jak Wydra Apex 4.0 serio daje radę do tych -7? Czy jak już jest -2 i wiatr, nie ma opcji, by dało się spać? Pytam, bo planuję w końcu jakiś śnieżny biwak właśnie w Leśnym Ludziku z Wydrą i Cumulusem i pod Bushmanem. Nie wiem, czy to da radę. To zależy. Jaką masz termikę, czy rozwiesisz się dobrze, czy rozwiesisz się pod wiatr, że będzie ci ten wiatr wymieniał powietrze z ciepłego na zimne między podpinką a hamakiem. No mi pasuje, no ja używam Wydry tej Main z Apexem 4.0 na pewno 4 albo 5 lat, bo ja dostałem ją od chłopaków na kampie na 40 albo na 41 urodziny. Na 4 lata jej używam na pewno. Ona się trochę uklepała. Teraz spaliśmy, było -18. Spaliśmy bez plandek w ogóle. Byliśmy zasłonięci, nie wiało. I spoko, tylko że ja mam taką termikę, że mi jest ciepło, nie? Zimą mi jest ciepło, Przemas też. Raczej nie narzeka, że mu tam zimno coś, więc to daje radę, ale tak naprawdę powinieneś sprawdzić, nie? Jak tobie daje radę, bo to, że 5 osób czy 50 osób ci powie, że spoko, luzik, możesz iść, to wcale nie znaczy, że pójdziesz z takim zestawem i będzie ci ciepło, wiadomo, nie? Zależy to od człowieka, od jego termiki, zależy, czy jesteś wyspany, czy cały tydzień w robocie miałeś przesrane i się nie wyspałeś, czy jesteś zestresowany, czy jesteś najedzony, czy jesteś odpowiednio nawodniony, jest od cholery zmiennych, nie? O których trzeba pamiętać, trzeba starać się pamiętać. Prawdopodobnie nie o wszystkim będziesz pamiętał, albo coś nie pójdzie zgodnie z planem, nie? Ale ja bym sprawdził po prostu, no, na własnej skórze, bo to, że ktoś ci powie, że jemu jest ciepło, ja ci mówię, że jest mi ciepło w takim zestawie. Używam go cały rok. Jeżeli mówię prawdę, to ta moja prawda może dla ciebie okazać się kłamstwem, nie? Bo weźmiesz ten sam zestaw, pójdziesz, taka sama temperatura, będzie taki sam wiatr i powiesz, no kłamał mnie, bo mi zimno, nie? Także to trzeba sprawdzić. W bardziej kontrolowanych warunkach po prostu sprawdź. No i najlepiej by było, jakbyś od kogoś pożyczył, bo bez sensu kupować, wydawać parę stów, żeby sprawdzić, żeby się okazało, że nie pasuje ci, nie? Bo są przecież grubsze podpinki. Są puchowe podpinki, są podpinki. Nawet chyba Wydra robi z grubszych tych Apexów, nie? Z 6.0 chyba są te zimówki. No mi pasuje. Dla mnie to jest taka podpinka całoroczna. Jak mi zależy na wadze objętości, to wtedy sobie biorę Miki. Miki jest z Klimashielda 2.0, czyli jest 2 razy cieńsza, bo 2.0, 4.0 to są gramatury w uncjach, nie? Czyli Apex 4.0 to ma tam 130 parę gramów, Apex 2.0 ma tam 60 parę gramów. No to tak trzeba na to patrzeć. A reszta to testy, no na własnym organizmie niestety, bo testy na cudzym organizmie to tak nie zawsze są miarodajne, no i tyle. Przykro mi, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie? No chciałbym móc dać gwarancję, że tak spoko, na moją odpowiedzialność, jak nie, to możesz przyjechać do mnie i dać mi po pysku, jak ci będzie zimno, no ale na niektóre z tych pytań, a nawet na bardzo dużą ilość pytań z tej naszej dziedziny nie ma jednoznacznych odpowiedzi, bo zawsze trzeba jeszcze patrzeć przez pryzmat jednostki. 3 man 322. Skąd wy to bierzecie? Poleciłbyś jakiegoś trzymaka gimbala na telefon budżetowo? Ja nie jestem dobry chyba do porad foto-wideo. A czy może z perspektywy gościa, który nigdy nie trzymał kamery, to tak, ale z perspektywy gościa, który ma jakieś taki przygotowanie do tematu, to lepiej mnie nie słuchać. Ale ja ci powiem, mam doświadczenie z gimbalkami kilkoma, większymi, mniejszymi i na dłuższą metę
i z obserwacji też moich kolegów, na dłuższą metę prędzej czy później ten gimbal i tak zostaje w domu. Myślę, że może jak chcesz nagrywać, czy sobie rejestrować dla siebie swoje przygody, wypady i tak dalej, to mi się wydaje, wychodzi mi z obliczeń wszelkich, a naprawdę się grubo, mocno, długo nad tym zastanawiałem, że chyba taka kamerka sportowa z dobrą stabilizacją jest dużo wygodniejsza do takiego, wiecie, stosowania jak my stosujemy, ze stabilizacją cyfrową niż te gimbale, bo to jest delikatne. To trzeba wyważać, to trzeba ładować i tak. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to nosić, to waży i tak dalej. Szczerze, z perspektywy czasu, obserwacji, własnych doświadczeń i tak dalej, nie zawracałbym sobie głowy gimbalem, oglądając 2,5 tysiąca recenzji różnych rozwiązań, takich powiedzmy kompaktowych czy kieszonkowych, to może bym rozważył taką kamerkę zintegrowaną z gimbalem typu, ja miałem Fejutecha, nie pamiętam, jakoś 2S, czy jakoś tak, Pocket 2S. DJI robi Osmo Pocket, teraz wyszła trójka, bo też ją oglądałem z jednocelowym sensorem, więc jest dobra, lepsza po ciemaku niż te wszystkie z małymi sensorami. To może bym w takie coś poszedł. Nie szedłbym w oddzielnego gimbala. Jak tam? Ciemno czy nie? Gucio 7967 pyta, może jakaś aktualizacja? Bo to sobie dlatego zrobiłem screena, bo jest film, nie pamiętam z kiedy on jest, ale robiłem takie zestawienie, ile kosztuje spanie w lesie. 3 zestawy do biwakowania od 319 zł do 13 000 i Gucio zasugerował może jakaś aktualizacja, a to było parę lat temu i faktycznie to jest dobry pomysł, więc ja sobie przepatrzę aktualne ceny, popatrzę na rynek i możemy faktycznie znowu zrobić 3 takie zestawy. Jeden taki hiperdrogi dla jaj, jeden taki powiedzmy sobie średnio optymalny, żeby to było jednocześnie niedrogie, nie zabijało budżetu przeciętnego człowieka i było uczciwe, takie uczciwie zrobione, i jeden zrobimy taki budżetowy po taniości dla kogoś, kto nie ma hajsu, nie chce wydawać hajsu albo chce, tak wiecie, naprawdę na jak najtańszym kosztem, ale też żeby to nie był syf, no bo to bez sensu. Pod 4 izerskimi dniami na dziko Young Weteran zapytał, czemu nie rozłożycie sobie namiotów? Generalnie dlatego, że nie mieliśmy namiotów. Baleron pyta, pytanie bardzo techniczne. Jakiego GoPro teraz używasz i jak się spisuje w tak niskich temperaturach, jak z czasem nagrywania na jednej batce? Ja używałem na początku GoPro 7, później używałem GoPro 9 i nie spisuje się w ogóle w niskich temperaturach, po prostu zdychała, nie? Dlatego po ostatnim wścieku, bo tam raz mi uwaliła trochę mój pomysł na nagrywanie, że sobie chciałem nagrywać właśnie mieć przykręcony długi obiektyw do aparatu, a to sobie nagrywać GoProsem. Raz mi uwaliła życie trochę, drugi raz mi uwaliła trochę, trzeci raz na rowerach uwaliła mi trochę bardziej, a teraz zimą w wizerach uwaliła mi tak, że byłem zły już tak naprawdę porządnie, bo miałbym dużo więcej materiału, gdyby mi dawała plamy i zrezygnowałem, dlatego zresztą oglądałem też kolejne 2,5 tysiąca recenzji, zastanawiałem się właśnie Insta360, DJI, co ja tam jeszcze oglądałem. Patrzyłem na GoPro, ale GoPro generalnie nawet nie brałem pod uwagę. No i w końcu zamówiłem, kupiłem to, co testuję, bo chcę zobaczyć. Może jak pojedziemy z Bondem w Bory i będę miał i aparat, i to Wam pokażę, co kupiłem, a jak poużywam, to dla zwykłego szarego użytkownika od innego szarego użytkownika mogę zrobić reckę, nie? Póki co wygląda, że jest spoko. Zobaczymy, jak będę to montował też. A wiem, że do GoPro, później GoPro wypuściło baterie, które się nazywają chyba Enduro i one mają wytrzymywać niskie temperatury, ale też nie podoba mi się ta polityka. Nie podoba mi się polityka sprzedawania kamery, która ma rejestrować sporty zimowe, która nie daje rady w zimę i musisz sobie dopłacić i dokupić baterię, która uciągnie Ci to, co Ci obiecali. Nie podoba mi się polityka tego, że trzeba dołożyć 2,5 stówy, żeby móc sobie podłączyć zwykły mikrofon, bo musisz kupić przejściówkę i tak dalej. Parę rzeczy mi się nie podobało i zrezygnowałem z tego pomysłu, bo tak, po prostu zdecydowałem, nie? I postanowiłem zapłacić innej firmie też niemałe pieniądze za to, żeby spróbować czegoś innego. Zobaczymy. Też pytałem Was na Facebooku, na fanpage'u i też pewnie z 90% polecało mi jedno rozwiązanie, to rozwiązanie, które też postanowiłem zamówić. Ale to pogadamy, jak poużywam, bo to ja nie lubię wypowiadać się na temat rzeczy, o których nie mam pojęcia, albo dopiero zaczynam mieć pojęcie, nie? W jakiej rozdzielczości nagrywasz filmy? Kurczę, coraz więcej ludzi pyta o nagrywanie. Spoko. Szymon URJ3252. W jakiej rozdzielczości nagrywasz filmy? Nagrywałem do niedawna w Full HD, a przy renderowaniu, bo używam DaVinci Resolve 18 Studio, a przy renderowaniu robiłem upscaling do 4K.
A teraz ostatnio, bo się bałem o mojego kompa, który jest taki no już nie najnowszy i się bałem, że nie będzie dźwigał 4K, ale ostatnio potestowałem i okazuje się, że jak nie napcham tam nie wiadomo ile stabilizacji, efektów, deflickerów i tak dalej, to ten komp mój w miarę dźwiga 4K, nawet bez robienia tych, wiecie, proxy plików. Więc zacząłem nagrywać w 4K. To też nagrywam w 4K 30 klatkach, zobaczymy jak to wyjdzie. The Freezy Meezy zapytał, jaki to hamak ze zintegrowaną podpinką i czy sprawdza się na zimę. To pytasz pewnie o hamak Przemka, a to jest Outdoor 2 od Fly Hamaka. Ta podpinka tam się wydaje dosyć cienka i mi się wydawało, zdziwiłem się, że Przemas to na zimę używa, ale no używa zimą, nie narzeka. On tego zestawu używa z Carinthią Defense'em 6, jakby co. Ale Przemas pewnie robił reckę. Zobaczę, jak u Szpejtecha jest recka tego hamaka ze zintegrowaną podpinką, to gdzieś się tu pojawi w którymś rogu. O, i to też jest coś, co się bardzo często powtarza. Michał zapytał mnie, jakiej ja używam latarki czołowej. Ja od lat używam Army-Teka, to jest Army-Tek Wizard C2 Pro bodajże. Jest spoko. Wkurza mnie też parę rzeczy, nie? Wkurza mnie to, że trzeba mieć dedykowaną tą dupkę magnetyczną, żeby go naładować. Wkurza mnie, że nie ma czerwonego światła, więc robale nie dają mi żyć latem. Nie jest to latarka idealna czy coś. No na pewno jest wytrzymała, i nie zawodzi od lat. To jest taka moja podstawowa. Jak nie używam czegoś, żeby zrobić reckę, nie używam czegoś, żeby poznać jakiś model, czy tam dać komuś znać, jak on się sprawuje, czy coś, czy żeby się po prostu pobawić, to Army-Tek Wizard. O, i to wszystko. I bardzo dobrze, bo się robi ciemno, zrobiło mi się zimno, łapa mi skostniała i w ogóle masakra. I muszę zobaczyć, jak to się nagrało. Słoneczko już zaszło, ale jeszcze Wam pokażę, bo jest jeszcze... To było nagrywane na zewnętrznym mikrofonie. Musicie mi powiedzieć, czy jest duża różnica, czy nie. Na minus 15 dB. Notatka dla mnie, montażysty. Grałem jakąś godzinę. Bateria pokazuje 21%, że została. A była naładowana na maksa. Tak wygląda zachodzik. Tak wyglądam ja. Głos mogę mieć taki, jaki mam, bo jestem trochę taki, no może nie pochorowany, ale podziemiony. Wygląda na to, że wszystko będzie dobrze. Sprzęcior pojedzie z nami na weekend i będzie testowany bardziej. Tylko będę jeszcze musiał wymyślić, no w ogóle kurczę, też jest spora różnica, jak się nagrywa w Full HD i w 4K, nie? To 4K sporo więcej prądu zżera. Muszę coś wymyślić, żeby móc jednocześnie podłączyć mikrofon, znaczy odbiornik do mikrofonu bezprzewodowego i powerbanka, jakbym chciał ją jednocześnie podłączyć do prądu zewnętrznego i ładować i używać i mieć podłączony mikrofon. Coś muszę wykombinować, może jakiś rozgałęźnik, dwójnik czy coś, ale to już takie kwestie techniczne. Pozdrawiam z nad Wisły. Ale zimno mi w łapy. Powiedzcie, co myślicie o obrazku i o dźwięku. Jak dochodziłem tutaj na miejsce, to był dźwięk z tego, a jak nagrywałem tu, to już był z tego. Nie chcę za bardzo pukać, żebyście nie ogłuchli. Do widzenia. Pozdrawiam. Szacuneczek. Do zobaczenia w Borach Tucholskich za chwil kilka. Najpierw jeszcze będzie recka Emilowego NW Outdoor. Emil robi fajne noże, nie? I takie w moim guście w ogóle. Może nawet mogę nie być obiektywny, ale się staram. Do widzenia!